I raz. Ty. O, jak dobrze. Pokażę wam coś. Pokażę wam. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Co dzieje się w momencie, gdy pozwolicie roślinom w akwarium rosnąć tak, jak im się żywnie podoba. Dżungla. Pierwsze słowo, które przychodzi na myśl. To chyba wymaga srogiej przycinki. O, Mieciu, w drugą stronę. Dzień dobry Państwu. Z akwarystyką jest w sumie podobnie jak z każdym innym hobby, czyli jest pewna rzecz, pewna czynność, która sprawia nam przyjemność i chcielibyśmy ją robić, jakby tę czynność tak często, jak tylko czas nam na to pozwala. I właśnie czas, który należy poświęcić akwarystyce, niezależnie od tego, czy mamy 1, 2, 3 czy 4 zbiorniki w domu, czas jest tą wartością, którą powinniśmy znaleźć, wygospodarować i poświęcić, żebyśmy mogli uprawiać tę akwarystykę. W ogóle, jak mówię uprawiać akwarystykę, brzmi to trochę dziwnie, to może uprośćmy. Jeśli chcemy mieć rybki, akwarium, 1, 2, w sensie akwaria, nie 1, 2 rybki, chociaż możliwe, no to potrzebujemy znaleźć na to czas. Ja spotkałem się niejednokrotnie z takimi komentarzami, tudzież opiniami, które czytałem albo pod moimi filmami, albo w innych miejscach, gdzie ktoś pisał: miałem kiedyś jedno akwarium, ale później zaczęło się życie rodzinne, czy cokolwiek innego i czas już na to nie pozwalał. No to dziś porozmawiajmy o tym czasie, który ja poświęcam na to, żeby opiekować się, uwaga, obecnie jest to 7 zbiorników, ponieważ w tym tylko salonie posiadam 7,5 akwariów. O tym pół jeszcze później do tego wrócę, bo to w sumie nie do końca akwarium. Ale nawiązuję dzisiejszym filmem również do komentarzy, a raczej próśb, które Wy mi zostawiliście, żebym zrealizował jakieś takie nagranie, gdzie opowiem nie o jednym czy dwóch, tylko tak chociażby generalnie przelecimy sobie przez każdy zbiornik, jaki obecnie mam i którym się opiekuję, i trochę o tym każdym zbiorniku opowiem. Więc ja połączę tę jakby próbę odpowiedzenia na Wasze prośby, żeby pokazać wszystkie moje zbiorniki, a jednocześnie odpowiem również tym z Was, którzy byli ciekawi, ile realnie czasu trzeba wygospodarować, powiedzmy tygodniowo, tudzież miesięcznie, żeby mieć w domu akwarium. Chociaż to, ile czasu na to poświęcimy, zależy od bardzo wielu czynników, o których też spróbuję dziś powiedzieć. Także zapraszam Was na standardowy, niedzielny serwis. Dlaczego niedzielny? No bo zazwyczaj w niedzielę mogę sobie pozwolić na to, żeby poświęcić nieco więcej czasu moim zbiornikom, moim rybom, moim roślinom wodnym i nie tylko wodnym, bo także doniczkowym, które rosną metodą hydroponiczną. Natomiast dla kontekstu warto, żebym dodał, że fajnie byłoby mieć nieograniczoną liczbę godzin tygodniowo, żeby zajmować się tym hobby. Natomiast i muszę usadowić to, o czym będę dziś mówił, muszę to usadowić w pewnym kontekście. Otóż na co dzień jestem pracownikiem etatowym, to znaczy, że mniej więcej 40, raczej więcej niż mniej, ale jest to około 40 godzin tygodniowo, które poświęcam na pracę jakby taką regularną, na co dzień niezwiązaną kompletnie z akwarystyką. Zostaje mi więc czas na życie prywatne jako głowa rodziny. Mam też sporo obowiązków rodzinnych, związanych nie tylko z życiem, z szeroko pojętym życiem prywatnym, opieka nad mieszkaniem, opieka nad rodziną itd., itd. Więc wydaje mi się, że wpasowuje się tak kontekstowo w sytuację, w której znajduje się lub znajdzie się wielu lub wiele z nas, czyli nie mam tego czasu tyle, ile naprawdę bym chciał. Ok? A to wpływa bezpośrednio na sposób, w jaki ja aranżuję moje akwaria, a aranżuję je w taki sposób, żeby kradły mi później jak najmniej czasu, aby je pielęgnować i ich doglądać.
Zbiornik numer 1, od którego zaczniemy dzisiejszą przygodę, dzisiejszy niedzielny serwis, w sumie nie będzie tutaj zbyt wiele do serwisowania, o czym też za sekundkę powiem, jest moje 240-litrowe akwarium, nieco takie w klimacie powiedzmy Amazonki. Dlaczego? Dlatego, że sama obsada wskazuje na to, że kierowałem się właśnie takim klimatem amazońskim. Skalary, neony, gdzieś są tutaj również bystrzyki Amandy. O, jest kilka tych malutkich czerwonych. Bystrzyki Amandy, jest również kilka kirysków. Są oczywiście zbrojniki i są również kiryski. Tam jakiś mały szkrab, nie wiem czy uda mi się... Dobra, kiryski są o tyle wstydliwe, że najczęściej siedzą gdzieś z tyłu za tymi kamieniami, chowając się przed skalarami. No i oczywiście sama roślinność, może nie wszystko tutaj jest takie bardzo amazońskie, ale nie musi być. Ja nie tworzę akwariów biotopowych, nie staram się odwzorowywać maksymalnie naturalnego środowiska, ale fajnie jak to naturalne środowisko chociaż trochę przypomina. I każdą niedzielę, gdy zaczynam obserwować swoje zbiorniki i przygotowuję się do serwisu, rozpoczynam właśnie od tego dużego zbiornika. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, jest to największe akwarium, jakie w domu obecnie posiadam. Po drugie, mam z nim najmniej roboty. I co mam na myśli, mówiąc najmniej roboty? Otóż w tym zbiorniku przez ostatnie bardzo długie miesiące kompletnie nie robiłem podmian wody. W ogóle. Z jednym wyjątkiem, muszę to zaznaczyć, był jeden tydzień, gdzie musiałem zrobić kilka podmian wody, tylko dlatego, że zacząłem stosować środek pielęgnacyjny. Dlaczego? Ponieważ jeden ze skalarków tutaj nabawił się prawdopodobnie jakiejś infekcji. Pokaż oczko, widzicie? Biedaczkowi coś się stało w oko. Oczywiście ja obstawiam tutaj pewną infekcję. Ciężko mi było zdiagnozować, co to jest. Uwierzcie mi, że to oko wygląda o wiele, wiele lepiej już teraz po kilkutygodniowej kuracji tym preparatem pielęgnacyjnym niż wyglądało jeszcze tygodnie temu. Zobaczymy. Wszystko, co mogę zrobić, to po prostu jak najszybciej reagować, szukać odpowiednich specyfików i diagnozować, co to może być. Oczywiście obserwowałem od razu inne ryby, czy nie jest to jakaś poważniejsza infekcja bakteryjna, która by dotyczyła całej obsady. Więc to akwarium stało się tak naprawdę bezobsługowe. Pamiętajcie, że jak mówię bezobsługowe, to nie mam na myśli stuprocentowego nic nie robienia. Codziennie robię dolewki wody, ponieważ mój styl prowadzenia zbiorników zakłada, że nie mam praktycznie w ogóle pokryw. Dlaczego? Dlatego, że lubię taki styl. Drugi powód jest taki, że dużo łatwiej mi podczepić rośliny hydroponiczne. W sensie to nie są rośliny hydroponiczne, tylko rośliny doniczkowe, ale uprawiane metodą hydroponiki, czyli kiedy wszystkie korzenie, bo łodygi znajdują się nad taflą wody, a wszystkie korzenie znajdują się zanurzone w wodzie. Wspominałem już w poprzednich filmach, jakie to niesie plusy i ile korzyści. Chodzi o to, że nadmiary azotanów, azotynów i tak dalej, te rośliny hydroponiczne wyciągają nadmiary tych związków organicznych, które gromadzą się w słupie wody. Dzięki temu ja tych podmian nie muszę robić albo wcale, albo robię je niezwykle rzadko. Za całą filtrację w tym zbiorniku odpowiada bardzo tani, tam schowany filtr wewnętrzny akwariowy, który jest dość duży. Chyba z tej mańki Wam pokażę. O, to jest dość sporej wielkości filtr wewnętrzny. On nie ma dużej powierzchni filtracyjnej. W środku znajdują się tylko dwie gąbki, jak na ten rozmiar akwarium, dość niewielkie gąbki. Natomiast ten filtr, on chodzi w środku już bodajże 5. albo 6. miesiąc. Jak widzicie, przepływ jest wciąż dość spory, nawet przez deszczownicę. Ani razu nie wyciągałem tego filtra, nie? Przyznaję się naprawdę z ręką na sercu, ani razu nie zaglądałem do tego filtra. On po prostu jest, póki działa, póki nie zaczyna jakby tak terkotać. Zazwyczaj filtry zaczynają terkotać, gdy są już mocno zapchane. To nie robię z nim nic. I idę o zakład, że jak za kilka miesięcy nagram podobny film, to ten filtr wciąż tam będzie nieruszany. Dlaczego nie muszę tutaj nic robić po raz kolejny? Ano dlatego, że pomagają w tym rośliny hydroponiczne, pomaga mi w tym również to, że nie przekarmiam tego zbiornika. Wiem, że wiele osób bardzo newralgicznie reaguje na to, gdy za każdym razem mówię, że ja karmię ryby mniej więcej co drugi dzień. Nie karmię ryb codziennie.
Nigdy nie widziałem żadnych, mało tego, gdy zacząłem karmić ryby rzadziej, zauważyłem, że stały się bardziej aktywne, bardziej poszukujące, częściej skubią rośliny, ponieważ no, tutaj skalary przede wszystkim są rybami wszystkożernymi, chociaż są to drapieżniki i one często sobie podskubują rośliny i ja jestem z tym ok. Te rośliny są dla nich, wszystko co jest w środku jest tak naprawdę dla nich. Skoro już mówimy o aktualizacji tego zbiornika, wiem, że możecie kojarzyć mój film, który nagrałem kilka miesięcy temu, gdy instalowałem tę hydroponikę, w sensie tam wspominam, jak instaluję tę hydroponikę. Ta hydroponika ma mniej więcej również około pół roku i tutaj ogólnie to jest Lucky Bambo, to nie jest bambus, od razu wyjaśnię, bo wiem, że w komentarzach często pytacie o tę roślinkę. To nazwa tej rośliny to jest Lucky Bambo, ale z bambusem nie ma nic wspólnego poza może wyglądem. To jest zwyczajna, popularna polska dracena. Po prostu miałem tę roślinę, więc je dorzuciłem. Tutaj z roślin hydroponicznych jest kawa arabika. Tak, to jest kawa arabika. Niewielki krzaczek, ale patrzcie, jakie cholerstwo ma długie. I znów z tej strony muszę Wam pokazać. Spójrzcie, te korzenie tej arabiki ciągną się aż tutaj prawie do samego dołu. Tu się gdzieś kończą te korzenie, nawet jeśli ciężko je pokazać. Inną rośliną jest tutaj ten rododendron, nie wiem, Wy będziecie wiedzieli, pewnie część z Was lepiej jak się nazywa ta roślina. Z tyłu schowana jest nieco tak nieśmiale Sansevieria. To jest bardzo popularna roślina domowa, doniczkowa, często spotykana w sypialniach, dlatego że jest to jeden z niewielu kwiatów, który w nocy nie tylko pobiera tlen, ale również produkuje, oddaje tlen, więc w takich pomieszczeniach jak sypialnie się idealnie sprawdza do tego, żeby dotleniać dodatkowo pomieszczenia w nocy. Jest na hydroponice krzaczek. Kiedyś to był krzaczek, teraz to już jest prawie krzaczor. Monstera Monkey, moja ulubiona monstera. Gdy dawałem ją do tego zbiornika, bo też pytaliście mnie o to, w jaki sposób ja montuję te rośliny. One są po prostu podczepione tutaj do takich bambusowych kikutów, które przywierciłem do ściany, a korzenie to jest po prostu wrzucone do wody i tyle. Jedyne, co musiałem zrobić i co Wy musicie zrobić, jeżeli chcecie dodać roślinę doniczkową, to wyciągnąć ją z doniczki ze sklepu, wymyć karszerem czy jakimś takim mocnym strumieniem cały brud z korzeni i po prostu umieścić te korzenie w wodzie. Część z tych korzeni zacznie gnić, to jest naturalny proces, ale chwilę później roślina zaczyna wypuszczać nowe korzenie, które już są w pełni zaadoptowane do tego, żeby pobierać tlen i wszystkie związki z wody. I ta monstera była takim niewielkim krzaczkiem. Ja ją kupiłem gdzieś na festiwalu roślin i jak spojrzymy, gdzie ona idzie, ja przeczepiam jakby regularnie te rośliny, to ona doszła już tutaj. Czy to jest wciąż krzak? Tu. Czekajcie. Tu. O cholera, tak. Ona idzie już tu i tam do góry poszła. Widzę, że gdzieś może być jakiś problem dla tej monsterki, bo te kwiaty troszkę przyschły, ale tam już idą kolejne. Jest tutaj też potos, czyli ten popularny, ja to nazywałem bluszczem, ale to jest mój błąd, bo to nie jest oczywiście bluszcz i kurczę, muszę z początku. Nie był to problem, gdy rośliny dorastały tutaj do tej wysokości ostatniego szczebla, natomiast ten potos zaczął się tak rozrastać, że zawiesiłem go o, jak to się nazywa, karnisz? Tak, to jest karnisz i idzie dalej. Nie wiem, co dalej z tym zrobić. Prawdopodobnie dam jakieś żyłki tutaj, podczepię pod któryś z żyrandoli po to, żeby szedł już sufitem. Natomiast to cholerstwo ma jakieś 3, może 3,5 metra na długości i woda i wszystkie związki pobierane są tylko i wyłącznie korzeniami z akwarium. Więc z jednej strony mam tutaj tego potosa, z drugiej strony, jak spojrzymy, to tutaj kolejna nić tego potosu jest również zawieszona na tym karniszu i ona też już zaczyna iść. Oczywiście takim naturalnym ruchem roślin jest to, że one idą w stronę światła, więc będzie szła w stronę okna. I też chyba podwieszę jakąś żyłkę
nie wiem, zaczyna mi się powoli kończyć miejsce. Poza tym Monstera, która jest, to może to tak dziwnie trochę wygląda, ale ja za każdym razem jak Monstera mi wychodzi tymi kwiatami jakby naprzód, nie chcę, żeby zasłaniała tą żaróweczkę. To jest zwykła żarówka tak naprawdę dla kwiatów. Ja ją zamówiłem gdzieś przez internet. Jeśli jesteście ciekawi, nie mogłem znaleźć tej konkretnej, żeby dodać do mojej listy, którą zawsze publikuję w opisie filmu. Natomiast znalazłem bardzo podobną żarówkę do tej. Jeżeli jesteście ciekawi w ogóle jakiego sprzętu w akwarium używam, to w opisie do filmu zawsze jest lista z linkami. To są też linki afiliacyjne. Jeśli kupicie ten produkt na stronie, do której ja linkuję, no to będę super wdzięczny, bo ja z tego dostanę jakąś taką niewielką prowizję i dzięki temu mogę reinwestować każdą zarobioną złotówkę w dalszy rozwój tego kanału, żeby nagrywać też dla Was więcej filmów. Także zaglądajcie na listę z tymi produktami, które linkuję. A wracając, Monstera to cholerstwo zaczyna być tak wielkie. Ja to najczęściej przeczepiam jakby za te bambusowe patyki, które tam powiesiłem, ale nie ukrywam, że powoli tracę kontrolę nad tą ścianą, bo ona zaczyna robić się większa niż ustawa przewiduje, ale robi, jak sami widzicie, niewiarygodnie fajną robotę na akwarium, więc mój niedzielny serwis, bo miał być to serwis, zaczynam od tego akwarium, tylko dlatego, że najczęściej nie mam z tym absolutnie żadnej roboty. Chyba w zeszłym tygodniu tylko wziąłem ten czyścik do szyb i delikatnie przeciągnąłem po szybach, bo zaczęły się takie zielonkawe glony robić, ale znów, no pewnie przez kolejny miesiąc, półtora miesiąca tych szyb dalej nie dotknę. Aha, jest jedna rzecz, którą robię rzeczywiście. Jako że w tym zbiorniku są anubiasy, które rosną bardzo powoli i te anubiasy jakiś czas temu trochę kaprysiły. Pojawił się taki brązowy nalot, który nie był glonem, wyjaśniałem to już w poprzednich filmach. Okazało się po moich metodach i błędach, które próbowałem inicjować. Błędów się nie inicjuje, ale metodą prób i błędów doszedłem do tego, że trochę im brakuje związków, ponieważ wszystkie inne rośliny, takie jak nurzaniec czy hydroponika, które szybko wyciągają te związki, bo to są szybko rosnące rośliny, robią to tak szybko, że dla anubiasów, które rosną bardzo powoli, tych związków zaczęło brakować. Więc raz w tygodniu biorę, nie twierdzę, że to musi być ten nawóz dla roślin wodnych, dla roślin akwariowych, ale ten akurat u mnie działa. To jest taki, powiedzmy, ogólny, kompleksowy, fundamentalny, bazowy nawóz dla roślin. Wszystko, co robię raz w tygodniu, to dosłownie biorę taką nakrętkę, zrobię to... Dobra. Zrobię to tutaj, zazwyczaj robię ten zlewem, dosłownie małą nakręteczkę. Pamiętajcie, zawsze czytajcie etykiety, jak dozować i dosłownie taką jedną nakręteczkę, siup, raz w tygodniu. Dobra, i to poza tym, że codziennie uzupełniam wodę, około 1,5 litrów wody odparowuję tylko z tego zbiornika każdego dnia. No to tam, nie wiem, podlewam kwiaty czy coś, przelatuję, dolewam po prostu wody do akwarium. I to jest cała robota, jaką robię. Oczywiście nie wyglądało to tak od początku. To, że ja doszedłem do tego miejsca, gdzie to akwarium nie wymaga ode mnie jakiegoś dużego zaangażowania, kosztowało miesiące pracy, przyglądania się, zrobienia tej całej instalacji hydroponicznej, pilnowania tego, żeby obsada nie była za duża, ale też nie za mała, bo to duży zbiornik, no i nie przekarmiania. Idźmy dalej, bo się rozgadałem. Kolejny zbiornik, na który patrzę z przyjemnością, nieskrywaną przyjemnością, nie dlatego, że tu jest jakaś wykręcona aranżacja, ale dlatego, że ten zbiornik również jest dla mnie bardzo łaskawy. Od kiedy wywaliłem całą aranżację ze środka, gdy walczyłem z okrzemkami i te aranżacje zastąpiłem po prostu mocno i gęsto obsadzonym nurzańcem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, hej, ale no co to w ogóle za aranżacja? No nie jest to aranżacja. Są to po prostu rośliny wsadzone w podłoże, które jest dość żyzne, co widać po rosnących roślinach. Zredukowałem ostatnio też liczbę gupików, było ich tutaj ponad 20. Ten zbiornik ma 72 litry pojemności brutto. Dzięki temu, że zredukowałem obsadę, dosadziłem coraz więcej roślin, no to jest taka moja sprawdzona metoda na to, żeby ten ekosystem zaczął robić tę robotę utrzymaniową za mnie. Wcześniej był tutaj filtr zewnętrzny, później był pad mini, teraz jest taka hybryda. Kiedyś Wam pokażę w jednym z filmów. Przerobiłem po prostu filtry gąbkowe, takie które się podczepia pod brzęczek. Z tej mańki chyba będzie lepiej widać. O właśnie.
Ta część tutaj to jest osobny filtr, który się normalnie podczepia pod brzęczek. On wpuszcza powietrze w spód, tam gdzieś pod spodem jakby wtłacza powietrze brzęczek i powietrze wychodząc z góry przefiltrowuje, zaciąga wody przez te gąbki z jakimiś tam mediami filtracyjnymi. Ja natomiast nie korzystam z brzęczków, ponieważ są dla mnie za głośne, zwłaszcza, że jest to salon, w którym spędzam dość dużo czasu i wieczorami brzęczki byłoby słychać, więc wziąłem głowę, czyli samą głowicę z filtra, który nazywa się PAD Mini i zamontowałem, bo okazuje się, że idealnie pasowała na tą rurkę plastikową z tego filtra, więc głowa PATA Mini, która ma bardzo fajną kulturę pracy, jest mega cicha, zaciąga mi po prostu wodę przez filtr, który nie jest częścią tego filtra PATA Mini. Dzięki temu zyskałem dużo większą powierzchnię filtracyjną, 2 większe gąbki plus media filtracyjne i znów ten filtr chodzi od 2 miesięcy i po pierwsze wcale go nie słyszę, po drugie robi robotę jak na 72 litrów. No tutaj nie wiem, czy ktoś by to powiedział, że jest tutaj nadfiltracja, bo PAD Mini, no powiedzmy te 300 litrów na godzinę przerobi, może nawet trochę więcej. Natomiast dość spory filtr jak na tą objętość. Mówię o wewnętrznym filtrze, bo wiadomo, że wewnętrzne filtry objętością mediów filtracyjnych i powierzchnią filtracyjną nigdy nie będą dorównywać zewnętrznym filtrom. Natomiast mała obsada, dużo roślin, nieprzekarmianie powoduje, że uwielbiam serwisować ten zbiornik, ponieważ on nie wymaga serwisu. Ale dziś, jako że przez, nie wiem, ponad miesiąc, chyba nawet prawie 2 miesiące nie robiłem żadnej podcinki, zróbmy na szybciutko 2 czynności. Pierwsza rzecz, którą robię, to biorę taką gąbkę kuchenną. Wiem, że to jest kontrowersyjny temat, bo ja używam tej szorstkiej strony po to, żeby podczyszczać jakby te krawędzie, na której zbiera się osad. Wiele osób wypomina mi, że tym można rysować krawędzie. Ja mam to w sumie gdzieś, ułatwiam sobie życie, ale wiem, że są specjalne gąbeczki, które zrobią to lepiej, nie rysując powierzchni. Natomiast to akwarium i tak kupiłem gdzieś używane na którymś z portali od jakiegoś lokalnego eks-akwarysty, więc wszystko to, co robię raz na kilka tygodni, to ściągam ten osad. I też pamiętajcie, że warto robić to w miarę regularnie, czasem raz w tygodniu przejdę i po prostu gąbką zrobię kilka ruchów, ponieważ im dłużej zostawiamy ten osad, tym bardziej on się gromadzi, twardnieje i później usunięcie go jest już coraz trudniejsze. I też nie wysilam się jakoś specjalnie, żeby czyścić każdą krawędź dokładnie. Jakby nie, słuchajcie, to nie jestem ja. Jeżeli mamy w domu 7 zbiorników, mamy rodzinę, którą musimy się zająć. Wiecie, o co chodzi, nie? Mówimy dzisiaj o czasie, a ja tego czasu chcę poświęcać relatywnie jak najmniej, osiągając paradoksalnie jak najbardziej zadowalające efekty. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest cała robota, którą zrobiłem jeszcze delikatnie z tej strony i to jest jedna czynność, którą staram się robić w miarę regularnie. Tutaj również nie robię podmianek i nie robię tych podmianek chyba od bodajże 3 miesięcy, od kiedy wrzuciłem tego nurzańca tam. Jego było dużo mniej, on się po prostu rozrósł. I druga rzecz, którą robię dziś, powiedziałbym wręcz wyjątkowo dla Was, to szybka podcinka. Dlaczego podcinamy rośliny? Nie tylko dlatego, żeby ryby miały gdzie pływać, ale podcinając roślinę, gdy podcinamy rośliny, to stymulujemy je do jeszcze większego wzrostu, więc generalnie roślina musi rosnąć, żeby wyciągać te wszystkie związki. Tu mi się w tym rogu trochę nagromadziło, jako że filtracja, w sensie przepływ wody jest w tę stronę, nagromadziło mi się w tym rogu dużo tego nurzańca. Normalnie bym się bawił listek po listku, ale słuchajcie, no przy takiej ilości bierzemy to w garść. Ja wiem, że może esteci przeżegnają się patrząc na to, ale jakoś się z tym mocno nie bawię. Jedyna techniczna uwaga, którą mogę Wam polecić, gdy podcinacie takie rośliny typu nurzaniec, to nie próbujcie ciąć prostopadle, bo wtedy brzydko to wygląda, jak to są takie kwadratowe jakby ścinki na końcu. To, co ja robię, to próbuję pod kątem jakby gdzieś 45 stopni ciąć te liście, no bo one wtedy, jak są szpiczaste na końcu, to wyglądają trochę bardziej naturalnie, ale znów, nie wiem, czy mi się to uda, natomiast po prostu pyk. O wow, ile w ogóle tlenu puszcza roślina za każdym razem, jak ją podcinam. Ale mówię, robię to tylko i wyłącznie dlatego, że jak rzucam rybką jedzenie, to ono gdzieś tutaj później zostaje jakby między tymi liśćmi i ryby tego nie widzą, nie zjadają i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Dobra, spróbuję to trochę przepchać może w tym kierunku.
I to jest tak naprawdę cały serwis. Jedyna rzecz standardowa, czyli po prostu dolewamy wodę. Wodę, moi drodzy, dolewam kranową, co nie znaczy, że Wy też powinniście tak robić, ale we Wrocławiu, akurat w miejscu, w którym jestem, ta woda jest po prostu dość fajnej jakości i nie posiada wielu jakichś tam związków typu chlor, które akurat posiada, ale nie w takim stężeniu, który zaszkodziłby rybom. Dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby lać kranówkę. Ale gdybym nie mógł sobie tego pozwolić, pewnie używałbym jakieś uzdatniacze lub gdybym miał bardziej wrażliwą obsadę, jakieś dyskowce, ryby jeszcze bardziej egzotyczne, które są bardziej wrażliwe na zmiany parametrów wody. Wtedy tak, być może filtr RO, coś takiego. Upraszczam sobie tę przygodę. Idźmy dalej. Tu jest chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz, jaką zrobiłem na swoim kanale, czyli dzbanek, w którym zasetapowałem taki ekosystem bez filtra. Kurczę, nie mam krzesła. Zasetapowałem ten dzbanek już długi czas temu i wiem, że część z Was pyta: hej, pokaż dzbanek, czy on jeszcze żyje. Żyje, ale co to za życie? Popełniłem tutaj kilka strategicznych błędów. Pierwszym błędem, jaki popełniłem, to to, jakie wcześniej wrzuciłem rośliny. Rośliny, które kompletnie nie pasowały do tego typu setupu, tego typu aranżacji. I później to, co zrobiłem, to popełniłem kolejny błąd, czyli powyciągałem z korzeniami wszystkie poprzednie rośliny. Narobiłem tutaj mega turbo bałaganu i koniec końców skończyło się takim czymś ślamazarnym, co nie wygląda jakoś super przyjemnie. Ale wciąż jest tutaj kilka krewetek. Większość krewetek wyciągnąłem do mojego innego zbiornika, który aranżowałem ostatnio na kanale, do krewetkarium, więc zostało tutaj zaledwie kilka krewetek, które żyją, mają się dobrze. To są wciąż te same krewety, więc nie jest to może ekosystem, który jakoś ładnie wygląda, ale nie wiem, mam jakąś taką wewnętrzną przyjemność z tego, że pozwalam mu istnieć. Przestawiłem go na parapet blisko światła naturalnego po to, żeby zobaczyć, czy przy świetle naturalnym również będzie egzystował, będzie żył. No, żyje, natomiast bardzo dużo takiego glonu się tutaj zbiera, więc ja podtrzymując go jeszcze przy życiu, robię co jakiś czas jedną tylko czynność, poza oczywiście dolewaniem wody. Mianowicie biorę szczoteczkę do zębów, to akurat nie jest ta, której na co dzień używam, ale jak chcecie, może da rady. I wszystko, co robię, to zbieram, a przynajmniej staram się zebrać jak najwięcej tego zieloniastego przybysza. Oczywiście nie uda mi się zebrać tego wszystkiego, natomiast wiecie, mógłbym to zlikwidować, zaaranżować od nowa, ale jakoś nie chcę. Jakoś póki krewetki tutaj żyją, póki mają się dobrze, póki nie kradnie mi to jakoś wiele czasu, to po prostu to sobie tutaj jest. Więc ja wyciągam tego glonu tyle, ile jestem w stanie, takim super profesjonalnym sprzętem w postaci szczoteczki do zębów, ale też jest to oczywiście zbiornik, który jest dobrym kandydatem na to, żeby to przerobić albo całkowicie zlikwidować. Dodałem tutaj też trochę dużego heńka. Ta strzałka wodna również w sumie dość dobrze tutaj rośnie, więc ten ekosystem... O kurde, cholera. Zacząłem wyciągać bo za mocno złapałem. Więc może nie jest to szczyt aquascapingu, ale jest to jakiś ekosystem, który sam się utrzymuje, ponieważ ja absolutnie w ogóle nie karmię tutaj tych krewetek. One bazują tylko i wyłącznie na glonach, które naturalnie się tutaj pojawiają w tym zbiorniczku. No i raczej to nie jest coś takiego, na co siedzisz, siadasz, patrzysz przez wiele godzin, ale sama świadomość tego, że zdobi to nasz parapet, nie wiem, sprawia mi to wciąż jakąś taką przyjemność. Natomiast jak widzicie, jest to pewnie coś, co wkrótce będę likwidował i przerabiał, być może na coś innego. Wyjątkowo, skoro już dziś nagrywamy i mam ten cały sprzęt przy sobie, to zrobimy podmiankę wody. Coś, co zajmuje tutaj jakieś 30 sekund, ponieważ chodzi o objętość tego zbiornika. Muszę tylko uważać, żeby nie wciągnąć żadnej krewety, więc wyssam około litra wody i też tą samą ilością wody uzupełnię
to, co tutaj jest. Tak długo jak krewety są ok, ja też jestem z tym ok. Czy to jest sukces? Założenie takiego czegoś? No, gdybym nie zrobił tych machlojków, które zrobiłem, czyli nie powyrywał tamtych roślin, nie zburzył tego balansu, który się tutaj wytworzył w pierwszym miesiącu, być może wyglądałoby to o wiele lepiej. Ale chcę pokazywać szczerze, że nie wszystko to, co robię, musi zakończyć się sukcesem, natomiast nauka, którą z tego wyciągnę, no, będzie na pewno wartościowa. Płynnym ruchem odwracamy się naprzeciwko dużego akwarium, naprzeciwko okien, gdzie znajduje się moja nanogaleria. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, że plan pierwotny był taki, żeby były tutaj tylko 3 zbiorniczki, ale musiałem wyautować 2 zbiorniki mniejsze z innych przestrzeni w moim mieszkaniu i tym sposobem nanogaleria zrobiła się 5-zbiornikowa. To, co zaszło tutaj od ostatniego czasu, gdy publikowałem filmy o zakładaniu jakby poszczególnych zbiorników. Zacznijmy od tej tutaj dżungli kryptokorynowej. Pamiętam, że dość kontrowersyjnie zasetapowałem, zaaranżowałem to akwarium, bo był tutaj tylko taki wielki drewniany kikut obłożony mchem i bardzo dużo kryptokoryn. Wyglądało to co najmniej dziwnie, ale dziś, gdy spojrzycie na to, jak ten mech, to jest mech tajwański, rozrósł się w tym zbiorniku, to ja muszę przyznać, nawet moja żona ostatnio powiedziała, że hej, to nie wygląda wcale tak źle jak na początku. I rzeczywiście będę mówił też o problemach, bo fajnie jest dzielić się problemami, które mamy w zbiornikach, po to, żebyście Wy wiedzieli, czego można się czasem spodziewać. Pierwszym problemem tego zbiornika, dorzuciłem tutaj również monsterę, powolutku, żeby zaczęła się hydroponicznie też rozwijać ta część na ścianie. Z tyłu 2 sansievierie i przeszczep malutki kawy arabika. Te roślinki z tyłu nie wymagają szczególnej opieki, po prostu są wrzucone. Monsterę przyczepiłem takim jakimś haczykiem drobnym i tutaj, byleby to po prostu trzymało się. Ten liść jest zupełnie nowy, pojawił się już po wrzuceniu tej monstery, tego szczepu monstery do tego zbiornika. I teraz jak spojrzymy na to, co tutaj się dzieje, obsada jest niewielka, tylko 3 samce, przepiękne samce gupika. To, co się tutaj jeszcze wydarzyło, zaraz przejdę do tego glona, który tutaj się znajduje, natomiast bardzo dużo krewetek cherry, czyli tych małych czerwonych kreweciątek, rozmnożyło się właśnie w tym zbiorniku. A jak krewetki czy jakiekolwiek zwierzątko wodne zaczyna Wam się rozmnażać, to znaczy, że warunki ku temu sprzyjają. Więc ja tutaj wrzuciłem kilka, nie wiem, bodajże 7 czy 8 krewetek. Teraz jest ich pewnie kilkadziesiąt. Oczywiście jest też kolejny problem, że pojawia się dość sporo małych ślimaczków. Ślimaki, jeżeli nie ma ich za wiele, robią naprawdę bardzo fajną robotę dla ekosystemu, ale tutaj zaczyna to przybierać trochę postać plagi. Podejrzewam, że dlatego, że wciąż coś jest nie tak. 2 miesiące od założenia tego zbiornika. Glon, rzeczywiście ten taki nitkowaty, zielony, strasznie denerwujący, pojawia się tutaj regularnie. Za chwilkę będę go ściągał i zastanawiałem się, dlaczego ten glon tutaj się pojawia. Ja obwiniam oczywiście światło. Robię tutaj dość regularne podmianki ostatnio. Niestety to jest właśnie ten fakt, że czasem niektóre zbiorniki, zanim się ustabilizują, wymagają nieco więcej pracy, ale zastanawiałem się, jak to się dzieje, że pomimo podmianek wciąż i oszczędnego karmienia, wciąż ten glon się tutaj pojawia. Tylko proszę nie pisać mi nic o tej małej filtracji. Ktoś mi napisał, że te filtry, które używam w nanogalerii, to nie filtry, tylko mieszadełka do wody. I to prawda, 100% zgody. One za zbyt dużej mechanicznej filtracji nie zrobią, natomiast ekosystem powinien robić tę robotę. Z jakichś przyczyn tutaj się wykoleja. Jako że za chwilę będziemy też mówić o innych zbiornikach, szukam zawsze części wspólnych, jakichś wspólnych mianowników, jeżeli w kilku zbiornikach pojawia mi się ten sam glon. Tutaj mi się pojawia ten glon. Pojawia mi się tutaj ten glon również. Ciężko mi będzie go teraz pokazać, ale również zaczął mi się pojawiać tutaj chociaż w mniejszej ilości, w mniejszej skali w tym zbiorniku, gdzie jest mniej więcej to samo podłoże, ta sama lampa, ten sam filtr, ale tutaj jest również dużo tego nitkowatego glona i znów ta sama lampa, to samo podłoże, jeszcze mniejsza obsada i ten sam filtr. I teraz myślę, że dlatego, że tutaj jest bardzo dużo
roślin szybko rosnących. Opowiem od razu o tym zbiorniku. To jest pierwszy, który w Nanogalerii zaaranżowałem. I tutaj są tylko dwa typy roślin. Jest mały heniek jako trawnik i duży heniek jako ta roślina na tło szybko rosnąca. Ktoś się mnie pytał kilka razy, hej, czy ta lampa w ogóle może być, w sensie, czy ta lampa sprawi, że wyrośnie Ci trawnik i w sytuacji, gdzie ja nie podaję żadnego CO2. Proszę, spójrzcie, czy gdzieś tu nie ma trawnika? Trawnik jest absolutnie praktycznie na całej powierzchni dna. Może tutaj jeszcze są pewne braki, bo duży heniek zasłania światło. Duży heniek z tyłu, proszę bardzo, nie ma CO2, zaczyna się robić dżungla. Ta przestrzeń z tyłu jest tam tylko dlatego, że wisiała tam doniczka hydroponiczna i przysłaniała światło. I teraz, skoro w tym zbiorniku nie pojawia się, albo pojawia się bardzo mało tego zielonkawatego glona, czyli tego, ale tutaj się pojawia i tutaj się pojawia w nadmiarze, to coś jest nie tak, więc zacząłem przyglądać się oświetleniu. Ja świecę światło około 7,5 do 8 godzin. Wcześniej było to 8 godzin longiem, czyli bez przerwy. 8 godzin w ciągu dnia. Teraz zjechałem do 7,5, być może zjadę jeszcze do 7 godzin. Oczywiście korzystam z listw tych inteligentnych, czyli listwy Wi-Fi, które mam spięte z aplikacją w telefonie, więc ten harmonogram załącza się sam. Natomiast mimo wszystko uważam, że te lampy, te najtańsze lampy, które znalazłem do zbiornika tej wielkości, są nie tylko nie są niewystarczające, one są według mnie wręcz za mocne. I to, co zrobiłem dosłownie kilka dni temu, to wziąłem każdą lampę i przysłoniłem 3 diody zwykłym, to jest izolacja, po prostu pasek izolacji, przykleiłem na 3 środkowe diody. To samo zrobiłem też tutaj. Wciąż wydaje mi się, że ta lampa może być jednak za mocna. Poczekam jeszcze tydzień. Jeśli to się nie poprawi sytuacja, to zakleję jeszcze dodatkowo kilka innych diod. A dlaczego? Ponieważ ja nie podaję CO2, a jeśli nie podajemy CO2, to nawet szybko rosnące rośliny, takie jak duży heniek, one i tak nie rosną tak szybko, jakby rosły, gdybym podawał CO2. A jeśli roślina nie rośnie tak szybko, czekajcie, ten liść może wyciągnę tutaj, żeby się nie spiekł. Jeśli nie podajemy CO2, rośliny nie rosną aż tak szybko, nawet te szybko rosnące, to mogą nie nadążyć wyciągać i przerabiać tego wszystkiego, co nie są w stanie przerobić dużej ilości światła w ciągu doby. Dlatego tutaj to jest jedyny zbiornik, nie wiem czy pamiętacie jak zaaranżowałem, to jest kolejna rzecz, którą spokojnie mogę nazwać pewną porażką albo powiedzmy eksperymentem, który nie wyszedł. To jest 21-litrowe akwarium, w którym była przepiękna aranżacja na samym początku. Pamiętacie ten film? Zresztą myślę, że bez problemu znajdziecie ten film na moim kanale. Z tyłu miałem piękne rośliny, piękną aranżację, kamienie. Cholera, okrzemki mi zaczęły to atakować, glony i inne. Rośliny zaczęły gnić, ponieważ w ogóle nie zaadaptowały się rośliny na drugim planie, który tutaj wsadziłem. I wyciągałem wszystko, więc ciężko to nazwać jakąś aranżacją obecnie. Jest to raczej zbiornik, który czeka na swoje drugie życie, ale tutaj w tej lampie to jest jedyna lampa Twinstara, w której ja mogę regulować moc świecenia. I jak zjechałem z mocą świecenia, to automatycznie dużo mniej glonów zaczęło mi się tutaj pojawiać. Tutaj nie mogę regulować mocy świecenia, dlatego stosuję te takie paski z izolacją, czyli stary, sprawdzony sposób. I dlatego to jest hipoteza, którą ja sprawdzam, czy jak zmniejszę światło, rośliny będą rosnąć jeszcze wolniej, ale liczę na to, że być może nie będą pojawiać się te takie bezczelne glony nitkowate w takiej intensywności, w jakiej obecnie się pojawiają. I mój serwis niedzielny, jak patrzę na Nanogalerię, no to jest takie miejsce, które kradnie mi relatywnie najwięcej czasu obecnie, dlatego że może poza tym zbiornikiem, tu się zaczęły krasnorosty pojawiać, ale to jest też rzecz, którą adresuję od jakiegoś czasu, jakimiś tam podmiankami. Być może światło również za to tutaj odpowiada. Zobaczymy. Kradnie mi to troszkę więcej czasu tylko dlatego, że te zbiorniki nie są jeszcze ustabilizowane. Tutaj na pewno kojarzycie, to jest chyba mój poprzedni film na kanale. To jest małe, malutkie krewetkarium, gdzie dałem znów
To jest chyba mały heniek, tak, na przodzie i na tyle dałem jakąś inną roślinę, której, przepraszam, nazwy nie pamiętam. I oczywiście wielki skrzydłokwiat. Docelowo, i taki był zamysł, to akwarium, to krewetkarium jest bez filtra. Taki był zamysł, ale no czekajcie, bo ktoś jak spojrzy z tyłu i mówi, hej, a co to jest? Przecież to jest filtr, kolego. No tak, i nie miałbym problemu, żeby tutaj filtra nie było. I powiem Wam, on tutaj jest od kilku dni, natomiast ciężko, doświadczeni akwaryści na pewno jak zobaczą wielkość tego filtra, to jest malutki filtr podłączany pod USB, to zgodzą się ze mną ci akwaryści, że tak niewielki filtr z filtracją nie ma wiele wspólnego. Więc ktoś powie, Mariusz, no ale nie jesteś konsekwentny, bo miało być bez filtracji. Ale hej, ja znalazłem ten mały filtr w piwnicy i po prostu go tu wrzuciłem, bo mogę, ale przez ostatnie 2 miesiące, bo ten filtr jest tutaj dopiero drugi dzień, przez 2 miesiące nie robiłem praktycznie nic poza regularną dolewką wody i chyba raz tylko przeczyściłem tą przednią szybę. Wszystkie krewetki mają się dobrze, chyba nawet zaczęły się rozmnażać, bo wydaje mi się, że jest ich tutaj więcej niż było wcześniej. Nawet nie posiadając filtra, nie robił już się żaden biofilm. Tutaj u góry nic się nie zbierało. Ta żaróweczka jest rzeczywiście bardzo słaba, ale no cóż, rośliny może nie rosną jakoś wybitnie szybko, ale też nie gniją, nie psują się, nie marnieją. Więc zostawiam, daję temu zbiornikowi czas. Ten zbiornik nie zajmuje mi praktycznie w ogóle nie kradnie mi w ogóle mojej energii, więc jakby niech sobie będzie. Myślę, że skrzydłokwiat też tutaj robi bardzo fajną robotę i też zobaczcie, jak zaczął się rozrastać ten liść. Jest kolejny, nowy. Ten chyba, nie pamiętam, któryś tutaj też zaczął iść, więc jest, cieszy oko, wygląda bardzo ładnie. Jeśli miałbym aranżować ten zbiornik drugi raz, pewnie zrobiłbym to w podobnym stylu. To jest tak gruba warstwa podłoża, że ja absolutnie nie zamierzam dozować tego żadnymi nawozami, ani nic takiego. Jest trochę ślimaków, nie wiem, czy to już jest plaga. Jeśli zrobi się ich więcej, wrzucę tutaj być może po prostu helenkę, która zacznie zjadać te ślimaki. Helenka to jest ślimak, który żywi się innymi ślimakami. Natomiast z tego jestem niewiarygodnie zadowolony, podobnie jak z tego, bo zrobiła nam się tutaj mega dżungla. Wygląda to przepięknie, przynajmniej w mojej estetyce tak to wygląda. Filtr oczywiście ten sam malutki z tyłu, który pompuje tą wodę, mieszadełko, jak to ktoś powiedział, więc mieszadełko działa. Jeśli chodzi o nano galerię, no to tutaj, jako że te dwa, ten i tamten ostatni zbiornik są mocno nieustabilizowane, no to wymagają troszkę więcej mojej atencji. Pierwszą z tych rzeczy, jaką robię raz w tygodniu, czy tam raz, no może nie raz w tygodniu, ale raz na 2, na 3 tygodnie, to wyciągnięcie tego glonowiska tyle, ile mogę. No i kto mi w tym pomaga? No oczywiście dobrze znana już nam wszystkim pani szczoteczka. Ja trochę jak zrywam te glonowisko, to często, dlatego ten mech jest trochę taki przycięty u góry, bo zawsze zerwę trochę. O kurde! Dobra, no trudno, wyciągnę. Okej, dobra. Nie przejmuję się tym, że ściągnę trochę tego mchu. Mech jest rośliną tak szybko rosnącą, że przy takim świetle za kilka tygodni znowu będzie tutaj wielka taka kula tego mchu. Ogólnie mech tajwański jest też bardzo fajnym schroniskiem dla krewetek, jeżeli macie krewetki. One się dość, mówię o tych malutkich krewetkach, które dopiero się tam urodziły i przyszły na ten świat, to one się bardzo fajnie chowają przed głupikami, które miałyby na nie ochotę. Natomiast mając coś jak takie drzewo mchowe tajwańskie, to te małe krewetki mają mnóstwo drobnych miejsc, gdzie mogą się chować przed głupolami. Trochę na bałaganie, ale tak jak mówiłem, nie przejmuję się tym. W ogóle się tym nie przejmuję, bo mech po takiej przycince, on będzie jeszcze bardziej dostymulowany do tego, żeby rósł jeszcze mocniej jakby w tym zbiorniku. Tyle jeśli chodzi o ten zbiornik. Skoro mam już szczoteczkę w dłoni, to machniemy tego gada stąd. Spróbuję. O właśnie, to jest ten problem, że to cholerstwo się strasznie mocno czepia jakby aranżacji i dekoracji. I już kilka razy było tak, że powyciągałem przypadkiem rośliny, do których było przyczepione z korzeniami, więc staram się to robić delikatnie, ale nie zawsze mi to
wychodzi. No trudno, to jest jakby żywy ekosystem. My jak ingerujemy w ten ekosystem, no to nie zawsze będzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Wow, ale dziadostwo, spójrzcie, jak mi się wokół tych kamieni. Dobra. Standardowa pani gąbeczka i tam, gdzie widzę, delikatnie przed podmianką wody tylko przeciągam i ten proces, przez który dzisiaj Was prowadzę, te czynności, które wykonuję, cholera, one są dla mnie relaksujące. W sensie dla kogoś, kto pracuje umysłowo na co dzień, wziąć wiadro wody, wziąć panią gąbeczkę i raz w tygodniu popatrzeć, co się dzieje, gdzieś powyciągać jakieś te rzeczy, jakieś glony. To jest naprawdę relaksujące. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Was myśli nad tym, żeby założyć akwarium i zastanawiacie się, czy będziecie mieli na to czas, no to warto sobie zadać pytanie, po pierwsze, warto spróbować, a później już w trakcie aranżowania tego akwarium, czy dbania o to akwarium, dostaniecie odpowiedź, czy dbanie i pielęgnacja akwarium sprawia Wam przyjemność. Jeśli nie sprawia Wam przyjemności, jeśli chcecie mieć gotowe, no to być może to hobby nie jest dla Was, lub jeżeli lubicie patrzeć na akwarium, ale nie lubicie przy nim pracować, no to być może warto kogoś zatrudnić, czy tam zapłacić komuś, kto będzie przychodził i doglądał akwarium za Was. Więc tu i tu są jakieś rozwiązania, oczywiście wiążą się z pewnymi kosztami. Ja bym nie chciał, żeby ktoś za mnie opiekował się moimi zbiorniczkami, no bo czułbym się, jakby mi kradła ta osoba właśnie tą najfajniejszą część z tego, ten najfajniejszy aspekt tego całego hobby. Nie będę Was zanudzał już teraz, bo tak naprawdę gdzie jest mój wąż? Wężu! Ostatnią czynnością bardzo rutynową jest to, że z tych zbiorniczków, nie ze wszystkich, ale z tych, które są najbardziej kłopotliwe, czyli to, gdzie ten glon się pojawia, po prostu spuszczam 30 litrów wody i uzupełniam w ogóle taką pompeczką. Pewnie kojarzycie te pompki, ale jak nie wiecie, co to za pompka, jakaś najtańsza ze sklepu akwarystycznego, to na mojej liście gdzieś w opisie przy filmie pewnie wrzuciłem link również do tej pompki. Postawmy kropkę już tutaj, bo tak naprawdę podmienię wodę, uzupełnię tę wodę, włączę filtry z powrotem i już. Aha, czekajcie. A dobra, w sumie pyknę. Jeżeli zastanawiacie się, a co z filtrami? Mariusz, czy Ty nie czyścisz filtrów? Otóż nie, ja mam trochę takie karkołomne podejście, albo ryzykowne, jakby ktoś powiedział, że ja do filtra zaglądam tylko i wyłącznie wtedy, gdy albo przepływ jest kompletnie zerowy, czyli widzę, że tam już nic wody nie płynie, albo w momencie, gdy filtr zaczyna terkotać, bo to by oznaczało, że on już nie jest w stanie swoją naturalną mocą zaciągać tej wody na potrzeby filtracji. O, i w ogóle jak podmieniam wodę, to też jak małe ślimaczki gdzieś są, to tak pyk celuję, a ciach, jeden. To jest taka gra, nie? Że ślimaka wciągnę. Oczywiście tylko, kiedy ich jest za dużo. Więc nie będę Was zanudzał. Stawiamy tutaj kropkę. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Ja sobie już popodmieniam poza kamerą tę wodę. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście usłyszeć, a o czym dzisiaj nie wspomniałem. Wrócę do Was bodajże w niedalekiej przyszłości i pyk, jeszcze mam trochę miejsca, a tutaj pyknę. Dalej mi się gupiki rozmnażają, nie wiem co się dzieje. Wrócę do Was w niedalekiej przyszłości. Wybaczcie, że dzisiaj tak trochę może zbyt spontanicznie, ale piszcie w komentarzach, ja zdzwonię się z Wami prawdopodobnie już z innego miejsca, bo szykuję coś. Ale nie mogę Wam jeszcze, w sensie nie chcę Wam jeszcze o tym powiedzieć. Także z góry dzięki wielkie za każdą aktywność pod postami, w komentarzach pod filmem. Za dobre słowo, czytam każde dobre słowo, nawet jeżeli nie odpowiadam na Wasze komentarze, to czytam. Pamiętam, czytam czasem nawet żonie wieczorem te najfajniejsze komentarze. Także dzięki wielkie. No i tak naprawdę to tyle. Kończę tu. O, chyba krewetę wciągnąłem. Dbajcie o siebie i innych. O, cześć!